Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, наші drodzy widzowie. Z wami kanał Na Pozytywie. Irina, Wiktoria i Grzegorz. I teraz jesteśmy bardzo blisko od granicy z Ukrainą. W bardzo ciekawym miasteczku, w Chełmie. Przyjechaliśmy tutaj spontanicznie i teraz wszystkie zobaczymy i wam pokażemy. Zapraszamy. A Grzegorz jak zawsze będzie naszym przewodnikiem po wszystkich miastach Lubelszczyzny, tak? Jak zawsze. Tak. Idziemy gdzieś na rynek miasta. Tutaj coś musi być dziś, bo tam widać scenę. A co to jest, Grzegorz, na drogie? Batuty? Znaleźliśmy fontanu, gdzie jest miły miś z parasolką, ale dlaczegoś on nie pracuje. Ale misia pokażemy. Весь город Хелм построен на холмах. По улицам очень интересно ходить, потому что тоже, как и в Сандомеже, ты спускаешься или поднимаешься На горку. на гору. Teraz w mieście, jak tako widać, dużo remontów. Robią jakieś drogi, dużo restauracyjnych prac tutaj. A teraz idziemy na główny rynek miasta. I pooglądamy, może tam jest coś bardzo ciekawego. Хотели вам показать Хелмский студенец, очень глубокий колодец, глубина которого 75 метров. Но там сейчас реставрируют. Ale плац. pokażę Покажем его через забор. trochę z góry. Tam on jest. 75 metrów głębokość go. Dużo restaurują tutaj wszystkie. Przez dziurę w płocie zrobić. Zobaczcie. W Poznaniu też tak jest. Piękno, ale trochę tutaj remontów robią. A my idziemy dalej. Idziemy do tej wieży. Jak Grzegorz wie trochę to miasteczko i wie, gdzie iść. Bywałem. Bywał. Ponieważ tam jest taki Bardzo dziś gorąco, ale my znaleźli oazę. Oazę z grillem i kebabem. То прямо маження таке. Так. Оази з грилем і кебабом. І півком. Nie ma piwka. Nie będzie dziś pracować trzeba. O tak teraz wygląda Chełm. Po dużej restauracji wszystkiego. Ale myślimy, że za te później będzie bardzo piękna i można będzie jechać, wszystkie oglądać. na górze Chełm, w Chełmie, przed kościołem Rozesłania Świętych Apostołów. Jeszcze kilka kościołów odwiedzimy wyżej. A, no tak teraz zobaczymy, co tam jest w środku. Zapraszamy. Od razu widać, że bardzo piękne tutaj jest.
My z Ireną bardzo staramy się robić piękne i ciekawe filmiki dla naszych widzów. I oczywiście będzie nam bardzo przyjemnie, bardzo miło, jako nasi widzowie będą nam stawić kciuki do góry, wcisnąć na dzwonek i subskrybować nasz kanał. Dziękujemy bardzo. Szliśmy i Grzegorz zobaczył tutaj ukraińską restaurację w Chełmie. I bardzo ciekawa nazwa tej restauracji, Думка. I tutaj wszystka nazwa w ukraińskich ruszniczkach. Tak, to jest ornament ukraiński. No tak, od razu widać, że jesteśmy blisko granicy. Jesteśmy w świetnym miejscu. Посмотрите, какая красивая панорама города. Tak, z tego parku bardzo ładno widać miasto. Сразу понятно, почему город называется Хелм. Tak. Zobaczcie, jak tutaj piękne jest. Tutaj napisane, że dęb niepodległości i myślimy, że to może być same ten dęb, który jeszcze bardzo młody. Tak. Idziemy dalej. Bardzo przyjemnie, że tutaj już nie jest tak gorąco jak na rynku. I idziemy do jakiegoś świętego miejsca. Zobaczymy, co tam jest. Teraz jesteśmy w bardzo świętym miejscu, tutaj w Chełmie. Na szczycie wzgórza chełmskiego przy Bazylice Najświętszej Marii Panny. I chcemy teraz zobaczyć, jaki on jest w środku. Idziemy. Tak, idziemy z Grzegorzem, bo Irenka zostałaś na ławce, bo ma za krótką spódniczkę do takiego miejsca. A my pójdziemy i zobaczymy, jak tam jest. A co tutaj u nas jest? Jakieś znaki? Aha. Tutaj w jaką stronę co jest, tak? O, tutaj dużo zabytków, tak? Ciekawe. Tutaj widać wyroby z białej krejdy. Jesteśmy na górze, na której żył biały niedźwiedź, który jest symbolem Chełma. A na dole ktoś wyrzeźbił właśnie tego białego misia. Tak. Zaraz pokażemy gdzieś. Ale miś tutaj. такий sympatyczny. Malutki tutaj jego może nie duży dobry widać będzie. Tutaj ładne widoki i wszyscy ludzie robią sobie zdjęcia. Żenka, dawaj zrobimy ciebie zdjęcie. O, tak.
Co ty tam, Irenka, oglądasz? Szukam где-то Ukraina, bo Ukraina 25 km od Chełma, granica. Myślę, że tutaj można zobaczyć rakiety jakieś. Nie, myślę, że można zobaczyć jakieś Morze Czarne albo Odesу. Nie. W tą stronę patrz. Ale patrzę nie w tу stronę. Patrzysz w stronę Lublina. Tak. Под центром города Хелм находятся каменоломни, в которых добывали мел. По легенде, в них ходил белый медведь. И даже сейчас при туристическом маршруте, когда люди ходят на экскурсии, детей пугает белый медведь-привидение. Медведь сейчас символ города. И вырезали такого симпатичного медвежонка с крейды. Tak, A tak wygląda kreda. tak. Grzegorz mówi, że tak wygląda tutaj krejda. Можно что-то написать. Длина крейдовых каменоломен больше 2 километров, а туристический маршрут занимает 1600 метров. То говорят, что там очень интересные экскурсии. Мы по времени не успеваем, и еще там bardzo zimno, а на улице дуже упал. I boimy się, Tak. żeby nie zachorowali. Kto tu był? Grzegorz znalazł taki ciekawy kawałek krejdy. То як мушля. Jak muszle, to weźmiemy do Вот domu это jak точно pamiątku. возьмем. Tak, dziękujemy bardzo, to piękne. Tak. I Grzegorz tutaj namalował, zostawił nam taki autograf, że na pozytywie był w Chełmie. Tak wyglądają zwykle takie uliczki Chełmu, na których mieszkają ludzie. Wszystko jak zawsze czysto, wszystko jak zawsze zadbano. Piękno wygląda, ale dla czegoś zauważyliśmy, że w tym mieście mniej kwiatek. Choć w Chełmie mieszka więcej 70 000 ludzi, mieszkańców, to dziś wolny dzień, dziś weekend i tego nie widać, bo ludzie po ulicy nie chodzą. Albo od tego, że bardzo duży upał dziś, albo od tego, że po prostu wszyscy pojechali gdzieś na jezioro koło Chełma. Прогуливаемся мы с Викторией и Гжегожем по Хелму и понимаем, что очень похожий Хелм на типичный украинский городок. Население в Хелме больше 70 000 человек. Но город тоже ухоженный, симпатичный, уютный, но очень похож на украинский. И город с очень богатым культурным и историческим наследием. Здесь намешаны и еврейские, и русские, и польские истории. Irka, co oglądasz? Zgubiła się? Tak, chodź. Tak wyglądają zwykle uliczki jeszcze. Tak, na szpilkach w Chełmie dużo nie pochodzisz. Trzeba na te uważać. Czym Ukrainy?
Zauważyliśmy, że w Chełmie nie ma takich kwiatek jak w innych miastach. Nie wiemy dlaczego, ale ich po prostu nie ma. O, tutaj jeszcze jakaś uliczka taka jest. Taki ciekawy kościół tutaj jest. Bardzo cieszymy się, że mamy możliwość pooglądać różne miasta w Polsce. To jest bardzo ciekawe dla nas, bo jesteśmy obcymi w tym kraju i chcemy zobaczyć, jak żyje nie tylko w Lublinie, nie tylko w dużych miastach w tym kraju, a i w takich malutkich jak Chełm. Bardzo sympatyczne aloe tutaj w Chełmie. Ono nie tylko sympatyczne, ono bardzo duże. Ну, таке дуже. Мгм. Zobaczyliśmy my w Chełmu takiego lista z największą parawką, którą widzieliśmy w ogóle w życiu. Przywiozłem dziewczyny tą maszyną. Wiktoria była zamknięta w tej paczce, a Irenka tutaj w łódeczce. Zobaczcie, to jakiś rarytet znaleźliśmy w Chełmu. Chełm lubelski. Chełm lubelski, powiedział Grzegorz. No my tak z Irenką wiemy, że to jakiś stary motor taki. Ale Grzegorz mówi, że to taki znany bardzo. Spontanicznie przyjechaliśmy do Chełmu, spontanicznie pokazali Chełm naszym drogim widzom. Mamy nadzieję, że Wam spодобалось. Tak, i to już Wam decydować, jechać do tego miasta albo nie. Miasto sympatyczne, ale oczywiście nie jest bardzo turystycznym i tutaj można tylko pospacerować trochę po głównej ulicy miasteczka. Do widzenia. Do zobaczenia. Buziaczki. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here.